Witajcie wszyscy, jest z nami pani Claudia Gray, brawa! Nasza kochana autorka przyjechała do nas z dalekich Stanów Zjednoczonych. Witamy na sesji Q&A. Także tu mamy otwarte, jesteśmy otwarci na wasze pytania. Mam nadzieję, że macie coś przygotowane. Posłuchajmy. Czy ktoś chce zacząć? Strzelamy. To może ja zacznę. Well, maybe they're shy, so maybe I'll start with a simple question or something. Yeah. Is this on? Yes. Okay. I'll just say, please do start thinking of some questions, because otherwise it's going to turn into this thing where we're all staring awkwardly at each other, and only you guys can save us. So. Proszę, zacznijcie wymyślać jakieś pytania, bo inaczej skończy się na tym, że będziemy patrzeć na siebie niezręcznie i nie wiemy, do czego to doprowadzi. Okay, so I'll start with my first question. Is it your first time in Poland, Claudia? Yes. Tak. Yeah! That will be the only answer in Polish this whole night. Pytanie było, czy jest to twoje pierwszy raz w Polsce? Odpowiedź brzmiała tak, po polsku. I jest to ostatnie słowo, które Klaudia powie po polsku. Okay, so Poland, how do you, I don't know, maybe your impressions at first, or is there something, when you're in Poland, do you want to try or see something especially? I really want to go see the Warsaw, the museum of the uprising of the Warsaw Ghetto in World War II. When I was young, I read this book called Mila 18 by Leon Uris, which told that story. And like, it was one of those books, you know how you are when you're a teenager, you read it again and again and again and again. And so that is one of the great epic moments in history in my mind. So being able to go there is going to be great. Other than that, I am just enjoying looking around. It's gorgeous. It's really beautiful. And I'm coming out of the jet lag now, so I can appreciate it more. Więc pytanie było, jakie pierwsze wrażenia są na temat Polski. Klaudia mówi, że bardzo chciałaby odwiedzić Warszawę i przede wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego, gdyż gdy była nastolatką, przeczytała książkę Mila 18, która opowiadała właśnie o tych wydarzeniach. I była to jedna z tych książek, które czytała w kółko jako nastolatka. Jest to taki epicki moment historii, więc właśnie bardzo chciałaby doświadczyć tego, co może pokazać Muzeum w Warszawie. A ogólnie Polska póki co jest piękna i pomimo, że no nadal nie czuje się do końca sobą po podróży samolotem, to i tak docenia bardzo, jak ładna jest Polska. To może teraz wy. To ja mam takie pytanie, bo wszyscy chcemy Wikama, żeby umarł, ale skąd pomysł, żeby połączyć wszystkie postacie właśnie od Austin? So the question is actually about your books about inspired by Jane Austen. About which? Inspired by Jane Austen. Oh, yes. So why exactly, like she said that everyone wants Wickham to be dead. Yes. But where did you get the idea to mix up all the characters into this one book? Okay, I have written, so far we've had published 2 mysteries that are set in the world of Jane Austen. I've written a 3rd, I'm going to start work on a 4th very soon. And the idea came, it was about somewhere between 10 and 15 years ago. The great novelist P.D. James, great crime novelist, mystery novelist, came up with Death Comes to Pemberley. And I was so excited for this book. I was just like, Wickham's gonna die, and everybody's got a motive, this is great. Anyway, the book came out, and again, it's been out for more than a decade, so spoiler, Wickham does not die in the book. And I was just like, what? This is nuts, you know? What? And I couldn't get over it. And I learned from that a really important lesson. I mean, we're all fans here, all of us. And we know what it's like when something, you know, that you love takes a direction you didn't think it was going to take. And sometimes you don't like it, and yes, sometimes mistakes are made, but sometimes you're not being able to get over that as your creative self knocking. You know, and saying, oh, actually you want to do this. And over time I realized that I did, and it took me a long time to turn to it because it's very different from the rest of the books that I've written.
But luckily, it has found a publisher and an audience, and I absolutely adore the series. I hope it can keep going for a while. Anyway, short answer, somebody else didn't kill Wickham, so I had to. Więc pytanie było, nie wiem czy wszyscy słyszeli, o książki inspirowane Jane Austen, nie Gwiezdnowojenne tym razem. Więc Claudia napisała 2 książki kryminalne, dziejące się w świecie Jane Austen. I pomysł się wziął stąd, że około 10-15 lat temu przeczytała książkę P.D. Jamesa, który właśnie pisze kryminały, która ma tytuł Śmierć przychodzi do Pemberley. I Claudia spodziewała się, że na pewno Wickham zginie w tej książce. No jakby mógł nie zginąć, wszyscy mają motyw, aby zabić Wickhama. No ale nie zginął, więc była bardzo oburzona. Stwierdziła, że to nie może tak się skończyć. Jako jesteśmy wszyscy tutaj fanami, dobrze wiemy jak to jest, kiedy mamy pewne oczekiwania i jednak historia nie idzie w tym kierunku. Więc nieważne jak bardzo byśmy chcieli, nie możemy przejść ponad tą rzeczą, która się spodziewaliśmy, że się stanie, ale nie stała się. Więc jakby inspiracja zapukała do Claudii i postanowiła napisać własną wersję wydarzeń, w której Wickham jednak zginął. Jest to zupełnie inna seria niż książki, które zazwyczaj pisze, ale uwielbia to, co zrobiła z tą serią i się bardzo cieszy, że znalazła wydawcę. Krótka wersja tego wszystkiego, co właśnie powiedziałam. Wickham nie zginął, więc trzeba było go zabić. I dopowiedzenie, tak, bo Claudia napisała 2 zostały wydane książki z tej serii, 3 już napisała i 4 zamierza napisać niedługo też. Niestety w Polsce nie są wydane. They're not published in Poland yet. Rafał, słyszysz? Okej, jakieś pytania dalej? Ja mam pytanie gwiezdnowojenne o Wielką Republikę, bo jako, że jest to taki duży, ambitny proces, bardzo kolaboratywny, że wymieniają się ci autorzy tymi rzeczami. Dużo jest takich postaci, no przynajmniej jest kilka takich postaci, które Claudia przedstawia w swojej książce, a one potem są rozwijane gdzieś dalej. I chciałbym się zapytać, czy kiedy na przykład Daniel Closer albo Charles Soule przejmują tej postaci, czy ona czuje wtedy taką, że czuje, że to jest jej własność i że ktoś z tym coś miesza i czy na przykład, nie wiem, jak wygląda taki proces, czy dostają dużo, wymieniają się jakąś długą listą notatek, jak powinna się zachowywać ta postać, czy ufają sobie na tyle i znają się na tyle, że po prostu okej, masz tą postać i rozumiem co chcesz. It's a long question. It's all good. I'm sitting here nodding like I have any idea. So this time it's a higher public question. Okay. So it's about the collaborative process of this whole thing. So when you have characters that you introduced into the public, and then other writers like Daniel Older and Justin Ireland get to write them. Do you feel like possessive of them, maybe, or do you have like a whole process where you like exchange notes, or how does it look like for you? There are moments where I feel a little possessive, but it is a collaborative process. We don't tend to kill off each other's characters without asking, which is polite and keeps things going well. But no, for the most part, you come up with this, and we worked on this together from the beginning. You know, years and years ago now that we all first came together, and we had a 3-day story session at Skywalker Ranch, which will forever be one of the coolest things I've gotten to do. But you know, we've all been in it together. We have Slack. You have this app over here, yeah. We have a Slack where we ask each other, you know, does anybody need this ship, or can I have this ship over here? So we're like, no, I have it already, you know. And so you try and work this out. And for the most part, we divide things up pretty early, and things work in. You still have complications because it's not the big things. The big things you know to talk about and check on. But sometimes two people think like, oh, that minor character, I'll have them do something, and you don't even think because they were such a minor player, except now they're not, and somebody else was using them in a big and totally different way over there. But yeah, we talk a lot. We see each other at a lot of conventions through pure luck. Daniel Jose Older lives about a 7-minute drive from my house. We've like cold run into each other at restaurants before, like, oh hey, you know.
So sometimes we just go walk in the park and talk, which is great. Mike Siglain, who's sort of the head of publishing over Star Wars, is very, very responsive by text, which is why he gets things, for me late at night going, just hear me out, it's Star Wars meets Name of the Rose, and he has to go through this on his own, poor man. But yeah, we work together, and if you feel something really isn't right, if you really object to something, we've all felt free to raise that, and generally speaking, we find something that satisfies what the writer needs to do with the story, but maybe overcomes whatever that objection is. That said, that you're creating characters that don't belong to you. They don't belong to each other. They belong to Star Wars. And ask Tim Zahn. Thrawn belongs to Star Wars. So. You have to let go of it to a certain degree. That's the nature of writing for intellectual property you don't own. Więc tak, Claudia jest trochę nie lubi czasami, jak inni pisarze dotykają jej postaci, ale jednak jest to proces bardzo kolaboratywny. Wszyscy pisarze piszący dla Wielkiej Republiki są na tyle mili, aby nie zabijać sobie nawzajem swoich postaci, które wymyślili, ale ogólnie od samego początku pracują nad tym razem. Już tak wiele lat temu, kiedy spotkali się pierwszy raz, aby pracować nad Wielką Republiką, przez kilka dni siedzieli na ranchu Skywalker, co było bardzo fajnym wspomnieniem dla Claudii. I wtedy właśnie większość tych największych rzeczy omówili. Mają też wspólną rozmowę, wspólny czat, gdzie czasami właśnie pytają, czy ktoś potrzebuje ten konkretny statek, czy ja mogę go teraz wziąć, oraz inne ważne rzeczy. Najczęściej właśnie duże rzeczy są omówione zawczasu. Komplikacje są czasami na temat małych rzeczy, małych postaci. Wydaje się, że mogę tutaj tą poboczną postać użyć, nic się nie stanie, a się okazuje, że inny pisarz wpadł na ten sam pomysł w tym samym czasie. Ale bardzo dużo właśnie rozmawiają ze sobą pisarze z High Republic, widzą się często też osobiście na konwentach. Daniel Jose Older mieszka 7 minut od Claudii, więc czasami po prostu spotykają się w parku, żeby porozmawiać, co tam dalej w Wielkiej Republice. Plus mają bardzo responsywną osobę w dziale publikacji gwiezdnowojennych, która odpowiada również na wiadomości Claudii w środku nocy, gdy nagle wpadnie na jakiś pomysł. I ogólnie wszyscy pisarze mają takie poczucie, że jeżeli coś jednak nie pasuje, co zrobił inny pisarz, to nie boją się jakby zapytać, czy jednak moglibyśmy zrobić to inaczej i jednak poruszyć temat. No i jeszcze przychodzi do tego właśnie kwestia tego, że mimo, że to są postacie, które oni stworzyli, to jednak należą one do Gwiezdnych Wojen i do większego wydawcy. Zapytajcie Timothy'ego Zahna, jak to było z Thronem, który należy do Gwiezdnych Wojen. Więc mimo wszystko jest to proces pisania dla większego franchise'u i tak naprawdę wszystko nie jest do końca w ich rękach. No franchise. No nie bójcie się, korzystajcie. Tak. Gdyby miała Pani szansę napisać książkę o wybranej postaci z Gwiezdnych Wojen, której jeszcze nie miała Pani okazji pytać, jaka byłaby to postać? What character from Star Wars you have not written about yet you would like to write about? Ooh, that's a good one. I would like to write something that involved Rey. I'm interested in that. I'm interested in where you pick up with the Jedi Order when it got destroyed once, and then it started to come back and collapsed again. You know, how do you really start fresh from that? I would like to write the Duchess Satine of Mandalore. I think that'd be a lot of fun. I have asked repeatedly to tell the story of young Obi-Wan and Satine, and it keeps on not happening. Keep asking. And
what I really want to do, and I'm saying this just as a fan, I have no inside information to this thing, but I am convinced they're going to do something with the classic video game Knights of the Old Republic. And I would love to write any or all of those characters. Jahani, HK-47. I have expressly said that if they ever tell the story of how Mission and Zalbar met and started being together, and it's not me, like, there will be blood. Claudia, are you a nerd? How did you guess? The last answer was completely like my eyes were out. Oh, you have no idea. You have no idea. Like, no, I'm not even gonna go there. I'm very, very nerdy. You're one of us now. Więc postacią, której Klaudia chciałaby napisać, jest Rey. Bardzo fascynuje ją to, że mamy zakon Jedi, który upadł ponownie i ponownie powstaje z martwych, więc gdzie się znajdujemy, jak do tego podejść, jest to bardzo fascynujący temat. Chciałabym również napisać o Satine. Uważam, że jest to bardzo fajna postać, z którą na pewno można by opowiedzieć coś ciekawego. I przede wszystkim chciałabym napisać książkę o młodym Obi-Wanie i Satine i o tym, co się stało na Mandalorze, kiedy przebywali tam razem. I też, jak wszyscy wiedzą, jest to tajemnica Poliszynela, że robimy coś na nowo z grą Knights of the Old Republic, rycerze Starej Republiki. I chciałabym napisać o jakiejkolwiek postaci z tej gry. Ma kilka swoich ulubionych, których nie zdążyłam napisać, przepraszam. Ale jakby jest kilka rzeczy, które stwierdziła, że jeżeli będą napisane, to musi być to ona. Ja tylko dopytałem, bo po tej odpowiedzi o Kotorze po prostu wyglądało, jak była totalnym nerdem i zgodziła się ze mną, że tak jest i jest dzięki temu jednoznawstwo. Tego na pewno pasuje do Coperniconu, jak my wszyscy, prawda? Nie wstydźmy się tego, jesteśmy nerdami, okej? Okay? Dobra, też. Follow-upowe trochę pytanie, to właśnie takie nerdowskie, bo wszyscy mamy w Gwiezdnych Wojnach jakieś takie swoje ulubione trzecio-czwartoplanowe postaci, glapshitów tak zwane. I chciałbym zapytać właśnie Klaudii, czy ma jakąś taką, jakiegoś tam Ondebabę, Muftaka, czy Miro Akuda swojego, którego bardzo lubi. So it's a follow-up nerd question. Okay. So we all Star Wars fans have this one minor character from, like, you know, the fourth, like, you know, train. Yeah. So it's so called by the internet glapshitos Okay. of Star Wars. So do you have that kind of minor character that most fans probably won't even recognize, but you really love them? Oh, but who in this room is not going to recognize any of them? He is not a minor. Well, he's a minor character. He's not an unknown character, but he's a character that's gotten almost nothing done about him that I am interested in. Is Admiral Piet, because he's the only Imperial officer that we're ever asked to feel something for. You know, his fear of Vader. He does not want that promotion. No, you don't want the promotion into the job you just saw the last guy getting strangled for. You don't want that. And so you see him the whole movie, you just keep going back to him, and the whole time he's like, I'm gonna die. I'm gonna die. And at the last, you know, the Millennium Falcon gets away, you can see him think the moment has come, and Vader just walks off. And I am interested in that guy. So again, he's not an unknown character, but you never see stuff about him. And I think it would be really interesting to dig in and know more about him. Who else? Oh, and she's not minor either, and I've just completely blanked on her name. The mechanic on Tatooine in The Mandalorian. Peli, that's it. Peli. Yeah, she, I think, is fantastic. Every time we see her, I think she's hilarious and awesome. And since everything happens on Tatooine, even though they say it's the middle of nowhere, everything happens there. Just imagine the stuff she's seen. She's so good. Oh, and of course, Ice Cream Guy. Yeah, what is his name? It's, Widoku.
Huh? Willow who? Yeah, so Willow or something, yeah. I saw it, it's not Woodrow, it's like Woodlow or Willow or something. Willow. Yeah. Do you guys know who I'm talking about? All right, some of you do, some of you don't. In The Empire Strikes Back, right after Lando's been like, get out, everybody's running around and they're panicking. This man runs through and he's carrying what was supposed to look like a piece of equipment, and it's an ice cream maker. And if you've ever made ice cream, you're like, that man is running around with an ice cream maker that he's not going to let the Empire take from him, which I respect. Like, that's how I feel about ice cream anyway. And now there's this whole backstory where really it had something to do with the rebellion, and he's this great hero. Have any of you attended a Star Wars celebration? Yeah. Then you know that every year there is a running of Woodlows. And all these people who have fake mustaches, or real, I guess, but he had a mustache, but they put on or grow mustaches, and they run through with ice cream makers. They just run the whole thing yelling, ice cream, ice cream. I have video from previous year if anybody wants to see it. I don't know if I have much to add about him, but he's pretty great. Więc pierwszą... I'm sorry, that was long. I hope I can make it. Więc pierwszą postacią, która nie jest aż tak czwartoplanowa, ale jest mniej znana, jest admirał Piet. Jest to postać, do której mamy coś poczuć. Jest to jeden z wielu admirałów, do którego mamy poczuć jakąś empatię, gdyż jest to postać, która nie chce dostać tego awansu, gdyż wie, że facet, który przed chwilą wykonywał jego pracę, został zabity przez Vadera, więc naprawdę nie chce wykonywać tej pracy i wie, że tak naprawdę teraz już tylko czeka na śmierć. A widzimy w filmie, że Millennium Falcon odlatuje, a Vader po prostu odchodzi i admirał Piet żyje, więc Claudia jest zafascynowana tą postacią. Drugą taką właśnie mniejszą postacią jest Peli Motto z serialu Mandalorian, która jest mechanikiem na Tatooine. Jest śmieszna i po prostu fajną postacią do oglądania. I jak dobrze wiemy, wszystko dzieje się na Tatooine, pomimo że jest pośrodku niczego. Więc wyobraźmy sobie, co Peli zobaczyła pracując na Tatooine przez tyle lat. I trzecią postacią jest facet od lodziarki, czyli jak większość hardkorowych fanów Gwiezdnych Wojen wie, w Imperium kontratakuje mamy scenę, gdzie Lando każe wszystkim uciekać i przez korytarz zaczyna biec facet z lodziarką pod pachą, która ma wyglądać jak jakiś bardzo ważny sprzęt, i potem została dopowiedziana cała historia, że tak naprawdę jest wielkim bohaterem rebelii, i na imprezie Star Wars Celebration odbywa się zawsze bieg osób, które cosplayują tę postać właśnie z tą lodziarką pod pachą i biegną przez konwent. Just want to add two things to that. The ice cream maker was also featured in The Mandalorian, where they had the Beskar in it. Yeah, when I saw that, I was like... And one thing I know that Peli was probably the only person to see a naked Jawa. Right? So. I fear others have. I don't want to know what goes on in the Star Wars universe to that level of detail. But if you write about her, you would have to include that, I guess. Yeah. Okay. Now somebody scrub my brain with a new question. Jeszcze przed tym, I'm gonna translate that. Yeah. Więc jeszcze Grzyb dodał, że lodziarka była w serialu Mandalorian, było przechowywane w niej Beskar, dobrze właśnie sprawdzam, czy dobrze pamiętam, oraz jest jeszcze jeden bardzo ważny fakt na temat Peli Motto, czyli to, że jest prawdopodobnie jedną z niewielu osób, które widziały nagiego Jawę, i wtedy Claudia stwierdziła, że może jednak nie chcę pisać o Peli i dajcie jej nowe pytanie. Część czego? Kotora. Which part of the Knights of the Old Republic do you prefer, the first or the second one, when it comes to the plot? Oh, I love the first one because it's so... I mean, my husband and I were just talking about this. Luckily, he is as big a nerd as I am. But
we were talking about the fact that we love that it's like a little bit goofy sometimes, you know, like, oh, you have to stop and ask if you're going to help this girl with her dance tryouts. Like, you know, that happens. Or you have to go solve a murder mystery at one point. You go do that. Remember that whole weird storyline about the woman who's obsessed with her late husband's droid, and the droid is like, hide me from her. I love the fact that it goes all over the place. Like, the core story is phenomenal. I really believe that game is one of the great Star Wars stories. But it's the little details, I think, that make me not just admire it, but love it, you know. Więc preferuję pierwszą część Kotora. Właśnie niedawno rozmawiałam o tym ze swoim mężem, że to, co jest urokiem pierwszego Kotora, to to, że jest czasami po prostu głupiutka ta gra, że pomiędzy tymi wszystkimi ważnymi misjami pomagamy komuś w wygraniu konkursu na taniec, albo pomagamy kobiecie, która ma obsesję na punkcie swojego droida, a droid prosi, zabierzcie mnie od niej. I w ogóle ta gra po prostu potrafi być taka trochę o wszystkim i o niczym, a przy tym właśnie, jeżeli chodzi o tą główną fabułę, jest to tak naprawdę jedna z najlepszych historii opowiedzianych w świecie Gwiezdnych Wojen. Z którą grupą w świecie Gwiezdnych Wojen byś się najbardziej utożsamiła? Czy to byliby Jedi, Sithowie, Mandalorianie, czy może ktoś mniejszy, jak nie wiem, mechanicy, czy coś takiego? So which group in the Star Wars would you most associate with and like relate to? Would it be like Jedi or the Sith or Mandalorians or like droid mechanics or anything other you're coming with? I mean, I'd want to associate with the Jedi, but let's get real. I've always joked that if I was going to have a job in the Star Wars universe, I would want to be Lando Calrissian's Kate Taylor. You can just tell this is a man who cares about quality and will pay for it. And they're beautiful. I think that'd be a great job. It's not really a group, though, is it? Definitely not a Mandalorian. You know, I know they can only eat like when they're alone. So I just think about this. Every Mandalorian has a little bendy straw like that he's eating from all the time. I want to say X-Wing pilots. I don't think I'm a particularly great driver, but as I'm reminded every time I take a long trip, I am not the worst driver. So maybe that would be it. I would love to be able to be a pilot and have a ship and go all around. Więc jest to bardzo ciekawe pytanie i Klaudia chciałaby powiedzieć, że utożsamia się z Jedi, ale no, bądźmy szczerzy, jak myślała kiedykolwiek o jakiej pracy chciałaby wykonywać w świecie Gwiezdnych Wojen, to jej marzoną pracą byłoby bycie krawcem odpowiedzialnym za story Lando i jego pelerynę, dziękuję. Gdyż widzimy zawsze, że Lando jest osobą, która dba o jakość, dobrze płaci, więc byłaby to naprawdę fajna fucha. Ale no nie jest to też grupa, z którą się utożsamiam. Jeśli chodzi o grupy, to na pewno nie chciałaby być Mandalorianką, ponieważ no, muszą jeść sami, więc zawsze sobie wyobraża, że każdy Mandalorianin posiada taką specjalną, zgiętą słomkę do wciągania jedzenia, więc tak nie za bardzo jej się podoba ta wizja. Chciałaby być pilotem X-Winga. Wie, że nie jest najlepszym kierowcą, ale też zazwyczaj po długich wyprawach dochodzi do wniosku, że też nie jest najgorszym kierowcą, więc zdecydowanie chciałaby mieć swój statek i być pilotem. Tu jeszcze było? No. Gdybyś mogła na przykład spotkać się z taką postacią Gwiezdnych Wojen i pogadać z nią przez chwilę, to If you could meet any Star Wars character and just have a conversation, who would you meet? There are so many. There's so many. I mean, it would probably be most enjoyable and interesting to talk to Princess Leia. But then again, maybe I'm imagining talking to Carrie Fisher, who is a superhero in her own right. But I mean, Leia knew a lot.
I now have to add Luthen Rail from Andor. That guy is fascinating, and I'm very interested in his backstory. And he really seems to know as much as anybody knew about the creation of the rebellion and what happened. And I would love to hear his theories about pretty much everything. I was waiting for it to go. Oh, no. Well, I mean, I could go on, but why don't we go with those and maybe we can add. So, więc jest bardzo dużo postaci, które Klaudia chciałaby spotkać i porozmawiać z nimi. Pierwsza przychodzi do głowy Leia, gdyż no, wydaje się, że byłaby to bardzo przyjemna rozmowa. Leia posiada ogromną wiedzę, więc na pewno możemy by jej zadać ciekawe pytania. Ale może też, myśląc o Lei, Klaudia wyobraża sobie po prostu rozmowę z Carrie Fisher, która była świetną osobą. Kolejną osobą, która przychodzi do głowy, jest Luthen z serialu Andor. Fascynuje Klaudię jego historia, jakim cudem znalazł się tam, gdzie widzimy go w serialu. Jest to osoba, która posiada ogromną wiedzę na temat powstania rebelii i chciałaby też usłyszeć jego teorie na temat wiele rzeczy z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jak bardzo różni się pisanie własnych książek od książek z uniwersum Star Wars? Jakby sam proces twórczy, jak się różni? Oprócz tej może strony kolaboratywnej, o której już w sumie było mowa. So aside from the collaborative process of High Republic, what is different in the creative process between writing your own fiction and writing for a big franchise? You know, with my own stuff, I get to do whatever. Now that also has the burden of it, though. You know, if you want a spaceship, you have to design a spaceship. Star Wars, I'm like, I need a spaceship that can do this, this, and this, and they'll be like, here are blueprints of just such a ship, you know, which is great. I think of it as Legos in the box. You have a lot of Legos to play with, which is great. I've learned to ask a lot of questions at the beginning before I even come up with a rough story, because once I come up with a story, it's very hard for me to let go of it. So I try not to even go down that path. You know, I'll ask things up front. And, like, for instance, can I use the huts? How much huts? You know, like a little hut, a lot of hut, how much? And they'll let me know. And sometimes they're like, you can't have that at all. And sometimes they'll say, you can have it, but be sure that you steer clear of this or that, you know. And sometimes they're like, yeah, go for it. And so I try to ask those questions so I know where it's safe for me to imagine. I come up with an outline and turn that in. You know, then they bring it back, and the biggest issue now is because, you know, for a long time it was a closed canon. Nothing new much was happening. And now it's open. So sometimes they'll be like, oh, it's fine, you can do that. And then 6 months later, they're like, oh, okay, so we've just seen season 3 of The Mandalorian and bad news. So now they know like the big strokes of things and can warn you, but there are still changes. So I just try to ask that. They look over everything. I write it. If things do crop up that create conflicts, I try as much as possible to work with it in some way, to be like, well, if I just change it a little bit, then it'll match. You know, it'll go together perfectly, which is awesome. One of the greatest things that happened at any time through working on this, when I wrote the first one, Lost Stars, they came back and they said, you know, the big ultimate scene, which I won't spoil too much for anybody who wouldn't have read it, but they're like, if you change this just a little bit and you put it on Jakku, we can tie it to the movie. And I was like, all right, that's not even difficult. I can do that. So I did that. It did not require much editing, and turned it in. And the next day, I think, one of the trailers for The Force Awakens came out. And the first shot, you know, that John Williams music was playing, the first shot, and they panned across something I had written. That was the thing, you know, and I was just, again, I'm not spoiling it for those, but that was the coolest moment. It was like,
I did that, and it's there, and there's the music, and there's the film. That was so awesome. Okej, to gdy pisze się swoją własną fikcję, to można zrobić co tylko się chce. Ale też są do tego różne strony. Jeżeli potrzebuje się użyć statku kosmicznego, to musisz samemu go zaprojektować, samemu go wymyślić. Gdy piszesz dla Gwiezdnych Wojen i potrzebujesz statek kosmiczny, mówisz im, potrzebuję statek kosmiczny i dostajesz wszystkie schematy. To jest jak grzebanie w pudełku pełnym Lego i wyciąganie kawałków, które potrzebujesz. Ale też wymaga to, aby proces kreatywny zaczął się wcześniej, aby zadawać bardzo wiele pytań, zanim się zacznie pisać. Gdyż jeżeli będziesz już za daleko w historii, okaże się, że nie możesz czegoś użyć, to wymaga to wiele poprawek. Więc za czasu trzeba pytać, ile mogę użyć chatów, czy tylko trochę, czy trochę więcej i tak naprawdę czego nie powinno się dotykać, a gdzie można zaszaleć. Na szczęście często odpowiadają na pytania zawczasu. Problemy są tam, pojawiają się z tym, jak obecnie działa kanon, gdyż przez długi czas kanon był zamknięty, a teraz jednak wiele się dzieje w uniwersum Gwiezdnych Wojen, więc czasami już po napisaniu czegoś pół roku później okazuje się, że jednak nie możesz tego zrobić, bo 3. sezon Mandaloriana właśnie wyszedł. Więc dobrze jest być w stanie się dopasować, jeżeli pojawiają się konflikty, to starać się pracować wokół nich, a nie od razu wszystko kasować. Jeżeli chodzi o konkretny przykład, to w powieści Utracone Gwiazdy jest pewna bardzo ważna scena, której Klaudia nie chciała zaspoilować, ale właśnie gdy oddała wersję książki już do sprawdzenia, do publikacji, dostała informację, że jeżeli zmieni tę scenę troszeczkę i zmieni jej setting, to gdzie się dzieje na Jakku, to będzie to bardzo fajne powiązanie z następnym filmem, który będzie wychodził. I rzeczywiście następnego dnia, kiedy dokonała tej zmiany, zobaczyła zwiastun do epizodu 7 i pierwsza scena tego zwiastunu rzeczywiście nawiązywała do tego, co napisała w Utraconych Gwiazdach i było to świetne uczucie zobaczyć coś, co napisała na ekranie z muzyką gwiezdnowojenną i stwierdzić, wow, to ja. Czy miała kiedyś przyjemność spotkać George'a Lucasa? I druga część tego pytania, czy jest jakieś pytanie, które chciałaby mu zadać, ale wie, że nie miałaby odwagi? So, have you ever met George Lucas? That's the first question. And if you were able to ask him one question, what would it be? And it's a question that you would never probably ask, but you wanted to ask. No, I have not met George Lucas. The closest I ever got was going to Skywalker Ranch, although I will say that place is spectacular. Like, I like to say, and I think this is true in history, like there are really certain beautiful things you only get when you have the collision of a ton of money, an enormous ego, and good taste. You don't usually get all three, you know, for instance. George Lucas, that place, like, he should have an ego. He deserves to, you know. And it's beautiful. It's beautiful in that way. When I walked into the library, it's one of the only times in my life that I've actually gone like, because something was that gorgeous. You know, like I was actually stunned by it. It has a dome of golden glass, you know, this wood that's carved. Oh my God. Anyway, so that's as close as I've come. And if I were gonna meet him, if I were gonna ask a question I would actually be comfortable asking him, I would ask him about the movie posters at Skywalker Ranch, because there are tons and tons of them, and they're all vintage, and a lot of them are huge, you know. And my first thought was like, wow, they got a lot of cool reproduction posters in here, and then I was like, who do you think owns the originals of these? Of course, these are the originals. I would ask him about that collection, because it's very impressive and gorgeous.
if I were going to ask him a nervy question, I'd actually lead into it sneaky. I would be like, you'll still get the reference, and he would too. Is be like, if CGI could go back and clean up the original 1930s version of King Kong so that it isn't moving in jerky stop motion and you can't see its fur get moved by the people doing this effect, would you agree to go back and have that changed? Because I understand the urge to want to create a shinier version of what he did before, but it makes me mad that that original trilogy isn't available in its original way anymore, because that's film history. The effects that they created for that movie, even the ones that look rough now, it was revolutionary. You know, I turned 7 the year that came out. People could not believe it. Everybody was blown away. And I feel like those people, like, they knocked themselves out to do the best they could do with the tools that they had, and a lot of it really was awesome. And again, I think it's cool to go ahead and have a cleaned up version, but don't take away the version that I think belongs to film history. But I would ask him that King Kong question, because I would know that he would want to say no, and then he would be furious, and it would go back. Więc Claudia nie spotkała nigdy George'a Lucasa. Najbliżej tak naprawdę doświadczenie jej w życiu do bycia koło George'a Lucasa to było przebywanie właśnie na Mczu Skywalker. Jest to przepiękne miejsce, jest to miejsce, gdzie widzicie połączenie pieniędzy i dobrego smaku, gdyż no, nie wszyscy tak potrafią zrobić, jak na przykład Trump. Wielkiego ego. I właśnie Claudia stwierdziła, że Lucas ma wielkie ego, ale też należy mu się mieć wielkie ego, biorąc pod uwagę, czego dokonał. Na właśnie Mczu Skywalker jest ogromna biblioteka ze szklaną kopułą i był to pierwszy raz w życiu, kiedy Claudia dosłownie zaniemówiła na widok czegokolwiek. I jeżeli mogłaby zadać mi pytanie, to jeżeli chodzi o pytanie, które naprawdę bym mu zadała, to byłoby to pytanie dotyczące plakatów, które znajdują się na Mczu Skywalker, gdyż właśnie na owym Mczu znajdują się ogromne właśnie vintage plakaty Gwiezdnych Wojen z cała ich kolekcja. I gdy pierwszy raz je zobaczyła, to pomyślała, wow, bardzo fajne reprodukcje. Po czym cofnęła się i pomyślała, ciekawe, kto posiada oryginały. Wiemy, kto posiada oryginały, więc chciałaby właśnie podpytać o całą tę kolekcję plakatów. A gdybym mogła zadać pytanie nerdowskie, którego w życiu by nie zadała, to byłoby to pytanie, czy gdyby można użyć CGI, efektów komputerowych, aby cofnąć się w czasie i troszeczkę wyczyścić oryginalnego King Konga, aby małpa nie poruszała się tak sztywno, aby wszystko wyglądało bardziej naturalnie, to czy powinno się to zrobić? Jak wszyscy wiemy, jest to nawiązanie do tego, jak zostały potraktowane oryginalne filmy gwiezdnowojenne. Claudia jest bardzo zdenerwowana na temat tego, że nie są już dostępne te oryginalne wersje, że mamy obecnie dostępne tylko te wersje już poprawione komputerowo, gdyż te oryginalne filmy są częścią historii tak naprawdę. Claudia miała 7 lat, gdy wyszły pierwsze filmy i ludzie byli po prostu zrzuceni z siedzeń, kiedy zobaczyli, jak wygląda ten film, jakie są tam efekty. Zostały użyte najlepsze możliwe efekty na tamte czasy. Ludzie się naprawdę napłacili, żeby zrobić to, co zrobili. I no, jest to w tym momencie bardzo ciężko zobaczyć, więc zróbmy tą wersję poprawioną komputerowo, ale nie pozbywajmy ludzi możliwości zobaczenia tych oryginałów. I oczywiście jest to pytanie, które chciałaby zadać to o King Kongu oczywiście, gdyż wie, że musiałby powiedzieć, że nie powinniśmy tego robić i byłby bardzo zdenerwowany. Było pytanie jeszcze? Która z postaci Wielkiej Republiki, twoich postaci, jest takim twoim ulubionym dzieckiem, taką ulubionym bohaterem, którym jest najbardziej przywiązana? So which of your Harry Potter characters
books are you most attached to? Is it like your child to you? You know? It's Geode. I was hoping you're going to say that I love Geo. Well, yeah, I mean, it began, I came up with Leox first because I knew I wanted a kind of scoundrelly pilot, but I didn't want him to be like Han Solo, like Diet Han Solo. I didn't want that. So I was like, who has that kind of energy but in a very different way? And that made me think of Matthew McConaughey, like in the 1990s. I don't know if this news story made it over here, but in the US, it is well known that at one point he was arrested because he'd used some drugs and was on the beach playing the bongos naked, which I can respect, honestly. But I was like, that's the energy. I want Leox to be like this. Well, I knew that meant Leox would talk a fair bit. So I wanted, a third person there. I already had Affy too, and I knew we needed a third. But I knew it would be somebody who wasn't going to be very talkative. But I also did not want Diet Chewbacca. So I'm like, what am I going to do here? And I was just throwing out different ideas, and it was my husband who was like, maybe it's a rock. And I was like, oh, it's a rock. Although Geode is not a rock, he is a Vintian. It's just very difficult to tell a Vintian from a rock, unless you are a Vintian or presumably a rock. Więc ulubionym dzieckiem Klaudii jest Geoda. I ogólnie, jeżeli chodzi o proces właśnie tworzenia postaci z książki w ciemność, Leox był pierwszym, który powstał. Chciała właśnie stworzyć postać typu Han Solo, ale żeby nie był to taki Han Solo, wiecie, bez cukru. Więc nie chciała właśnie, żeby był kopią. Więc pomyślała, kto ma taką energię, kim mogłoby się inspirować. I przyszła jej do głowy historia z przeszłości aktora Matthew McConaughey, który kiedyś został znaleziony na plaży, nagi, nietrzeźwy i grający na bongosach. Więc właśnie taką energię chciała przekazać, tworząc Leoxa. Wiedziała również, że Leox będzie dużo mówił, więc potrzebował w ekipie postacie, które trochę to zbalansują. Affy również też już była w tym momencie stworzona. I mąż Klaudii podpowiedział, co jeżeli będzie to po prostu kamień. Gdyż też właśnie tutaj tworząc Geodę nie chciała Klaudia robić kolejnego pojazdu tym razem Chewbacki bez cukru. No i właśnie idąc tym krokiem, co jeżeli byłby to kamień, czyli osoba, która niezbyt dużo mówi, stworzyła postać Geody, która jest Vintianinem, nie kamieniem, ale z Vintianinami tak jest, że ciężko powiedzieć, czy jest to Vintianin, czy kamień. We have to show them. I was given these. Now he's fallen over, but it's a Leox and an Affy and a Geode. They gave me these special. Tak, więc to są specjalne Lego właśnie Affy, Leoxa i Geody, czyli ekipy statku. Mam jeszcze czas? Tak. Ktoś po nas jest? We're hitting the hour, but this is your last chance, those questions. It's also the last point of program today, so we're not going to keep up. Okay. Słuchamy. Stworzyła Pani zeszyt komiksowy z Wielkiej Republiki. Pani książka Leia, księżniczka Olderan dostała adaptację mangową. Jak się Pani zaopatruje na inne medium niż książkę, na przykład właśnie komiksy, czy jest Pani zadowolona z efektu adaptacji swojej książki i czy chciałaby może Pani kiedyś kontynuować tworzenia komiksów, może jakąś dłuższą serię i jak się Pani współpracowało z rysownikami, z rysownikiem z serii komiksowej? Znaczy jednego zeszytu. Czy brała Pani czynny udział w tworzeniu tej adaptacji mangowej? So this is about comics. So we wrote the one issue for the Harry Potter comic. So how was the process there?
working with the artist, and would you like to do more, like maybe a running series? And then also about the Leia manga adaptation. Are you satisfied with how it is adapted? Would you like to dip more in other way? As to the manga, they did both Leia and Lost Stars as manga. The extent of what I got there was them going, we've done a manga. And I'm like, oh, okay, you know, and then they mailed it to me, and that's the input that I got. That said, I've read them both. I think they're great. There are actually a couple changes that the Leia book makes that I'm like, honestly, I can see that. I think that makes sense. So those I really loved. The Quest of the Jedi comic I really enjoyed as well, because I always like the mystic Jedi, the ones who are, you know, well, I mean, I can't think of another word than mystical now, which is really embarrassing. But the ones that aren't more like the police officers, the action guys. I've liked the guys who are having visions and thinking in this way. And in the High Republic, we already have sort of a more mystical age than you see in the prequels, for instance. By the time of the prequels, the Jedi Order's kind of gone a little bit astray. You know, I mean, they're still trying to do right, but they've kind of become the Republic's police force. I mean, you don't hear, in any of those three movies, you don't hear Yoda say one wise thing. You know, it's always like, the gun these Clone Wars have, that, you know, that's all he's got. Also, they're just fine with that. It's like, oh, here's a whole army, we had no idea. Guess we'll use them, you know. What could be the problem there? But anyway, so I love the mystics, but since the High Republic is already more in that vein, I thought, okay, this comic gives me a chance to write about somebody who really does commune with the Force through visions and dreams, and that's how he does it. That's his language. Because in a comic, you can show that and make it feel real in a way that in prose would not be as effective. So that was really exciting to get to do. And they said, we've always said from the beginning of the High Republic, we wanted it to have, you know, some vein of the Arthurian in it, like King Arthur, etc. And there was a very good movie that came out a couple of years ago called The Green Knight. Did any of you happen to see it? Yeah, I thought that was really amazing. And that was exactly the kind of feel that I wanted for it, was something that had that very traditional thing, but was also a little bit strange and a little bit off, you know, upsetting, but also had some modern things, you know, like that woman who had come up basically with photography, you know, back then, but the old photography with plates and chemicals and this. They made it work, this sort of thing. So those got to be the visions in the comic. I would love to do more in that vein, absolutely. I've been pitching a couple of graphic novel ideas. Hopefully someday they'll bite on one of them. Tragically, my editor who worked on Quest of the Jedi, literally we found out yesterday, is leaving Dark Horse. I am still very much in mourning about that. The entire High Republic Slack was just like, no! Over and over. Like I could hear my phone going, when you're getting that many things, you're like, this can't be good. Something's going on. Oh God, I gotta pick it up. And that was the news yesterday. So I'd love to do more in that vein, but we'll have to see. Jeżeli chodzi o adaptacje mangowe, było dwie, nie tylko Leia, ale również Utracone Gwiazdy, to Claudia została poinformowana, wydaliśmy twoje książki jako mangi, i powiedziała okej, i to był koniec jej wkładu w tę adaptację, ale ogólnie podobają mi się te adaptacje, przeczytała je i zmiany, które zostały wprowadzone, również uznała, że jak najbardziej miały sens. Jeżeli chodzi o ten jeden zeszyt komiksowy z Wielkiej Republiki, to właśnie opowiada on bardziej o tych mistycznych Jedi, nie tych, którzy robią piruety i tak naprawdę są policją, ale właśnie ci mistyczni, którzy mają wizję i tak dalej. Wielka Republika jest w ogóle bardziej mistyczna niż Jedi, których znamy z prequeli, którzy troszeczkę stracili tą mistyczność,
są właśnie bardziej policjantami i pilnują porządku. Yoda w prequelach nie powiedział nic mądrego. Gdy dostali swoją armię, stwierdzili, jasne, użyjemy ich, jesteśmy Jedi, nie? To ma sens. Ale już pomijając prequele, wracając do Wielkiej Republiki, pisząc właśnie ten zeszyt, chciała sięgnąć po jeszcze głębiej w tą mistyczność. Chciała napisać o kimś, kto rzeczywiście komunikuje się z mocą i właśnie dzięki temu, że był to komiks, mogła to pokazać i wyszło to o wiele lepiej niż mogłaby to zrobić w prozie. W ogóle Wielka Republika inspiruje się dość mocno legendami arturiańskimi, więc właśnie pisząc ten zeszyt bardzo mocno inspirowała się filmem Green Knight z Dev Patelem, który wyszedł kilka lat temu. I właśnie takie uczucie, jakie ten film wywołuje, również chciała Klaudia wywołać tym komiksem. Troszeczkę dziwny, ale też niepokojący, ale też przy tym momentami współczesny. I właśnie w komiksie udało się to zrobić dzięki temu, jak działa to medium. Klaudia zdecydowanie chciałaby napisać więcej rzeczy do komiksów, ma kilka pomysłów. Niestety dowiedziała się niedawno, że jej edytor z wydawnictwa Dark Horse odchodzi, który zajmował się Wielką Republiką w tym wydawnictwie. Było to bardzo nieprzyjemny news. Nie chciała ponosić telefonu, gdy zobaczyła, ile ma powiadomień, no ale niestety taka jest rzeczywistość, ale zdecydowanie mam nadzieję, że uda się coś jeszcze komiksowo zrobić. W legendach w Coperniconie była taka seria Dziedzictwo, głównym bohaterem był Kate Skywalker, czyli tam prawnuk Luka chyba. I czy myślisz, siedziałem kilka set lat, 100 lat chyba po Minionej Trylogii. Czy chciałabyś na przykład, czy wyobraź sobie, że byłby taki ogromny przetok czasu po sequelach, że tam kilkaset lat minęły główni bohaterowie, tam stary Chewbacca na przykład, albo młody Grogu nadal, ale jako łowca nagród, czy tak? Żebyś chciała pisać na przykład w tym okresie czasowym? So in the Legends books, there were some books that did these big jumps into the future, like the grandson and Luke. So would you like to do something like that nowadays, like jump like 200 years after the sequel movies, for example, and write a story about old Chewbacca or Grogu being a bounty hunter? Would you like to do something like that when you jump a lot into the future? I am tantalized by the idea of Grogu the bounty hunter because the world is really not ready for a Mandalorian who can both use the Force and like hide under your desk. You know, that's the bounty hunter that's gonna get you. Honestly though, I'm okay with letting some things play out and seeing sort of what happens. As you may already have gathered from what I said before, and I was talking about this with Pavel just before we came here, I loved Andor so much I cannot even begin to tell you. It turned me right back into the same rabid fan from, back when I was 10 or something. And it basically has been all I could do not to just talk about Andor. I want to say at every convention, but in fact, in every conversation I've had since last fall. I feel like there are good stories to have in a lot of different eras. I'm interested to know where they go, but to me it feels like if I wrote something that went really far ahead, I'm just asking for them to change it, i.e. Legends. Although we are seeing canon begin, Thrawn is obviously the biggest thing to come through, but I think we will over time see a couple other elements appear. But, I want to dig into other stories and other time periods. It could be in the future, but it's not as important to me as being something that's a story that's really worth telling and getting into, like Andor. It makes me believe in the rebellion in a way that we sort of always took on faith, which was fine. But now you're like, oh, okay, this is the real morality of this kind of a thing. This is the kind of paranoia that you have, etc.
I think that was me answering your question by saying maybe, which I apologize for, but for me the main thing is not, oh, do I get to tell the last story in the sequence? It's, do I get to tell the most fun stories in the sequence? Więc zdecydowanie Klaudia chciałaby zobaczyć groby jako łowcę nagród. Nie wiem, czy jesteśmy gotowi na model Janina, który potrafi używać mocy oraz schować się pod biurkiem, kiedy tego potrzeba. Ale także zdecydowanie są rzeczy, które chciałaby zobaczyć, jak się rozwiną. Klaudia uwielbia serial Andor. Wywoła w niej zagorzałego fana, którym możliwe, że nie było od kiedy miała 10 lat. I wspomina ten serial nie tylko na każdym konwencie, na którym jest, ale w każdej rozmowie. I zdecydowanie chciałaby właśnie opowiedzieć historię, tak jak robi to Andor, coś, co już dobrze znamy, czyli rebelię, ale w nowy, świeży sposób. Jeżeli chodzi o pójście w przyszłość, to tak naprawdę w momencie, kiedy wyskoczysz za daleko, to tak naprawdę już prosisz się o to, aby zostało to niedługo zmienione, tak jak było to na przykład z legendami. Więc na pewno chciałabym opowiedzieć historię dziejące się w różnych czasach, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby opowiedzieć fajną, ciekawą historię, która wciągnie, a nie musi być to koniecznie ostatnia opowiedziana historia w Gwiezdnych Wojnach. Also, this is just a blanket invitation. If over the next couple days you just see me around and about, I probably would like to talk about Andor. Feel free to approach me to talk about Andor, or just feel free to approach me, but just know we're going to wind up talking about Andor. On program. Oh, there were a lot of, I went to Dragon Con recently, and there were a lot of people in the prison outfits, and you yell, one way out, and they yell it back, it was great. Tak, na konwencie Dragon Con, na którym ostatnio Klaudia była, było właśnie bardzo dużo cosplayerów z serialu Andor, którzy odgrywali sceny z serialu Ucieczki z więzienia. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Czym kierują się autorzy, kiedy wybierają rasę dla swoich postaci? Bo mam osobiście wrażenie, że niektóre są bardziej popularne, na przykład mamy Zalet to Brutal po popularności, a Sokietu nie mam, a niektóre są takie w ogóle, pojawiają się raz i więcej nie ma. To jestem ciekawa bardzo. So, what's the process when you like to know about the characters? When you're choosing the race, the alien race? Because there are some alien races in Star Wars that are like really popular. For example, the Togurkans probably because of Ahsoka recently. But then there are other races which are not as beloved. It depends. You know, I have literally done things like put a bracket and been like, story group, supply alien with more than 4 arms. And then Pablo Hidalgo will be like, it's a this. Thank you, Pablo. Pablo Hidalgo knows everything, by the way. And I've seriously talked about one of these conventions, I'm going to get a t-shirt made up with the 3 words that everybody working in Star Wars in the last 20 years has uttered at some point, which is, Pablo would know. All over, again, Pablo would know that. But it depends on what I need. You know, sometimes I want somebody that isn't human at all. For instance, Geode came out of the fact that I needed somebody who would be naturally quiet, you know, and took that to an extreme right there. Sometimes you just go, okay, there's too many humans up in this, we need somebody who's going to look very different. In the case of Leia, Princess of Alderaan, there was a joke actually in Bloodline that I put in where, I don't know if it's used, I bet it's used as an insult in Poland too, but you snake, yeah. But anyway, this character who's angry about something that's happened to Leia is like, those snakes, and then she goes, no offense, and somebody at the end of the table just hisses that no offense was taken because that amused me. There would be a snake at the table. And so then I got to have a snake. I brought somebody from that race, the Philithar, into Leia, Princess of Alderaan, and was able to, you know, use that in an action sequence where they're having to get down a mountain in a hurry. I was like, this could be an advantage for a very large and intelligent snake. So,
you know, but sometimes you do want somebody who's going to be pretty human, but there's just too many humans, so you're like, all right, they're going to be a virulent, or they're going to be a Twi'lek, something like this, that is more familiar and, you know, at least just breaks up the monotonous humanity, which we don't think when we look out at ourselves, but in Star Wars you do. Więc to zależy, wybór rasy właśnie postaci. Czasami jest tak, że piszesz historię i wstawiasz nawias i piszesz potrzebuję tutaj kosmitę, który ma więcej niż 4 ręce i wtedy pojawia się Pablo Hidalgo, który wie wszystko na temat Gwiezdnych Wojen i załatwia Ci właśnie takiego kosmitę. Ogólnie Claudia mówi, że na któryś konwent będzie musiała zrobić sobie koszulkę z napisem Pablo by to wiedział, co jest zdaniem, które na pewno każdy pisarz piszący dla Gwiezdnych Wojen w pewnym momencie powiedział. Więc jeżeli chodzi o wybór kosmitów, to też zależy właśnie od tego, co potrzebujesz w danej scenie. Czasami po prostu potrzebujesz kogoś, kto nie jest człowiekiem. Czasami potrzebujesz kogoś, kto jest naturalnie cichy i masz grodę i tutaj już poszliśmy do pewnego ekstremum, ale spełniło to swoją funkcję. Czasami po prostu patrzysz na scenę i stwierdzasz, za dużo tu ludzi, to muszę wstawić jakiegoś kosmitę. A potem na przykład mamy sytuację jak w książce Więzy krwi, gdzie mieliśmy sytuację, w której właśnie obecność kosmity przy stole była użyta jako żart, gdyż w pewnym momencie Leia, obejrzając kogoś, powiedziała ty żmijo, po czym odwróciła się do tej postaci, do jednej postaci przy stole, która jest ogromnym wężem, kosmitą i powiedziała bez urazy. Więc posadzenie węża przy stole dało tutaj żart, a potem w innej scenie, kiedy trzeba było zejść z zaśnieżonej góry, zostało wykorzystane ponownie obecność tego kosmity, aby rozwiązać właśnie tę sytuację. Więc czasami rzeczywiście jest to praktyczna potrzeba kosmity w scenie, a czasami po prostu wstawiamy tutaj jakiegoś Twi'leka czy jakiegoś Togurtana. Najczęściej właśnie te rasy są po prostu już znane, ale głównie po to, żeby nie było nudno i zbyt człowieczo. Okej, dziękuję bardzo, że przyszliście. Brawo dla Pani Klaudii. I brawo dla Was, że byliście, że zadawaliście pytania. Bardzo dziękujemy. Uświetniliście ten moment. Dowiedzieliśmy się wszyscy czegoś nowego. Jeżeli chcecie jeszcze posłuchać, to jeszcze są pytania, które zadamy jutro podczas panelu o 18:00 w dworze Ratusa. Także w sali wielkiej zapraszamy. Jutro ciąg dalszy spotkań z Panią Claudią i o 15:00 jest dyżur autografowy Pani Klaudii. Będziecie mogli, jeżeli macie jakieś książki, to przynieście do podpisu. Jeśli nie macie, to lepiej do księgarni kupić na pewno jeszcze, żeby było co podpisywać. I widzimy się jutro. Dzięki wielkie. Niech moc będzie z Wami. Okay.